Australia wygląda jak pocztówka. Czerwona ziemia, eukaliptusy, kwiaty jak z bajki. Ale dziś opowiem Wam o czymś, co brzmi absurdalnie. O bombach ekologicznych, które czasem są piękne, a czasem nawet smakują jak lato. I na końcu pokażę Wam jeden bukiet, który wygląda niewinnie, a jest ostrzeżeniem. Bo największe bomby ekologiczne nie zawsze skaczą jak ropuchy, nie zawsze mają futro jak lis. Najgroźniejsze bomby Australii często nie mają twarzy. One rosną, płoną, rozchodzą się w ciszy. W pierwszej części tej serii mówiliśmy o tych klasycznych bombach. Ropuchy, króliki, koty, lisy, fretki, karpie, wielbłądy, mrówki ogniste. To wszystko prawda, ale Australia ma jeszcze inne zagrożenia. Bardziej ciche, rozlane szerzej, takie, których nie da się łatwo złapać i usunąć, bo czasem bomba ekologiczna nie jest zwierzęciem, czasem jest krajobrazem. Wyobraź sobie, że idziesz przez australijski bush i nagle widzisz roślinę, która wygląda pięknie, zielona, gęsta, silna. Ale to nie jest zwykła roślina, to intruz. W Australii jedną z takich bomb jest lantana, sprowadzona kiedyś jako ozdoba, a dziś dusi całe połacie lasu, wypiera rodzime gatunki, zmienia strukturę ziemi, zabiera przestrzeń tym roślinom, które były tu od tysięcy lat. To jest bomba ekologiczna, która nie krzyczy, ona po prostu rośnie. I kiedy myślimy, że największe zagrożenia muszą być groźne i dzikie, Australia robi nam psikusa, bo niektóre z tych bomb zaczęły się od czegoś, co ludzie sadzili z zachwytu. Za chwilę zobaczycie mapę, na której piękno i katastrofa rosną obok siebie. Australia zawsze znała ogień. Ogień był częścią natury, częścią odnowy. Ale dziś ogień jest inny. Pożary są gorętsze, szybsze, trwają dłużej. Czasem nie zostawiają czasu na powrót. Koale, ptaki, całe ekosystemy nie uciekają przed ogniem, który zamienia się w ścianę. To już nie jest tylko żywioł. To bomba ekologiczna nowej epoki. Wielka rafa koralowa. Największy żywy system na Ziemi. Cud. Ale nawet tam istnieje cichy wróg. Rozgwiazda cierniowa. Brzmi niewinnie, a jednak potrafi zjadać rafę kawałek po kawałku. Gdy jej populacja wymyka się spod kontroli, rafy bledną. A kiedy rafa znika, to tak jakby ocean tracił swoje serce. Są bomby ekologiczne, które działają nocą. W Australii żyją dziki, a właściwie zdziczałe świnie, które uciekły kiedyś z hodowli i dziś tworzą ogromne populacje. Niszczą mokradła, rozkopują ziemię, roznoszą choroby. One nie są symbolem jak ropucha, ale są jak podziemna armia, cicha katastrofa w ruchu. I teraz coś, czego prawie nie widać. Choroby, grzyby zabijające płazy, wirusy wśród owadów, problemy pszczół. Czasem bomba ekologiczna nie ma kształtu. Jest tylko falą, która przechodzi przez naturę i zostawia pustkę. To jest najtrudniejsze. Bo jak walczyć z czymś, czego nie widać? Wspominaliśmy o karpiach, ale warto zrozumieć, co to znaczy naprawdę. Karp nie jest tylko rybą. To zmiana całego świata pod wodą. Mąci dno, niszczy rośliny, zabiera tlen. Rzeka staje się ciężka, martwa. Australia nawet planowała niezwykłe rozwiązania,
jak biologiczne metody kontroli populacji, bo karp to bomba, która wybucha powoli w każdej rzece. I kiedy mówimy o roślinach inwazyjnych, pojawia się coś naprawdę absurdalnego, bo część ekologicznych bomb Australii jest smakowita. Wyobraź sobie krzew pełen owoców, jeżyny, czasem nawet dzikie maliny, coś wygląda jak ogród babci, jak koszyk lata. A jednak w Australii właśnie takie rośliny potrafią stać się zieloną okupacją. Jeżyna, piękna, słodka, niewinna, tworzy gęste, nieprzebyte zarośla, wypiera rodzime gatunki i zmienia całe krajobrazy. I jest jeszcze opuncja, owoc pustyni. Dziś robi się z niej drzemy i soki, ale kiedyś opanowała miliony hektarów Australii. Ale Australia ma też swoje mniejsze, bardziej ciche ucieczki z ogrodu. Czasem pachnący koper, czasem dziki fenkuł, czasem mięta i zioła, które znamy z kuchni, a które potrafią rozprzestrzeniać się poza granice ogrodu. I nawet w wodzie pojawia się ten sam paradoks. Inwazyjne ryby, jak karpie, czasem próbuje się zamienić w pożywienie. Australia uczy czegoś dziwnego. Czasem nawet słodkie rzeczy potrafią wymknąć się spod kontroli. Najgorsze nie są same ropuchy. Najgorsze jest to, co stało się potem. Warany, węże, drapieżniki ginęły zatrute. Łańcuch pokarmowy pękał. To jest efekt domina. Jedna decyzja człowieka i całe ekosystemy zaczynają się chwiać. A teraz na koniec coś, co jest chyba najbardziej australijskie ze wszystkiego. Bo ta historia nie kończy się na dzikach, karpiach czy jeżynach. Ona kończy się bukietem. Pięknym jak prezent, tylko że to prezent, którego natura nie chciała. Jeśli rozpoznasz taką roślinę w naturze, nie przenoś jej dalej. W wielu miejscach zaleca się jej usunięcie lub zgłoszenie do lokalnych służb ochrony przyrody. Najgroźniejsze bomby ekologiczne nie wybuchają. One kiełkują. I dlatego Australia uczy uważności, nawet wobec rzeczy pięknych. Jeśli ta historia zostawiła w tobie ślad, proszę, zostaw znak. W następnym odcinku zabiorę was do australijskiego lasu deszczowego. Miejsca, które wygląda jak raj, ale ma swoje własne cienie i tajemnice. Te ilustracje, które widzieliście w tym filmie, nie są fotografiami. To ilustracje stworzone przez sztuczną inteligencję, które pomagają nam opowiadać Australię jak przy ognisku, z wyobraźnią, ale wiernie wobec faktów. Dziękuję i do usłyszenia w następnym filmie.